Cześć moi drodzy, zapraszam do pierwszej zapowiedzi DLC do Total War Warhammer 3, które jest podzielone tak naprawdę na 3 etapy. Możemy kupić sobie całkowicie całe te DLC, ewentualnie możemy sobie kupić, jak sobie tutaj zauważycie, każdą paczkę indywidualnie. Jeśli patrzycie o ceny, to tutaj mamy po 9 dolców i 7,5 funta, jak dobrze widzę. Co nam tutaj w ogóle oferują, jeśli chodzi tak naprawdę o te wszystkie DLC? Oferują, wydaje mi się, że dosyć sporo. Bo jeśli zobaczymy sobie, tu mamy akurat Tamur Khana, to mamy tego pierwszego. To jest bohater dla Nurglów, dosyć ciekawie wygląda, dosyć ciekawie się będzie prezentował. Bo jeśli chodzi o Kugata, którego akurat teraz posiadamy, no to jest taki powiedzmy bardziej czarodziej, no stoi po prostu tam, siedzi na swoim tronie i strzela z pociskami z daleka. Tutaj z tego co zauważyłem, jest to bohater taki raczej do ataku wręcz, taki jakby powiedzmy Grimgor, też akurat z wielkim toporem, więc dlatego mi się też skojarzyło z Grimgorem. Co tutaj otrzymujemy? Otrzymujemy dosyć sporo, tak jak mówiłem, bo otrzymujemy tak naprawdę nowo legendarnych bohaterów, dołączają właśnie do Władcy Czerwi jako jeden z pierwszych, Horda Dziedunia, wzmacnia Lord Chaosu plus Czarownik, jeszcze dodatkowo Nurglowy Chaosu. Dosyć fajnie to wygląda, odpowiednio właśnie jako Lord, tak samo jako bohater. Dołączają też do sił Nurglów bardzo fajne jednostki, zapowiadają się mega ciekawie. Tutaj po prawej stronie wam pokażę, jak te jednostki gdzieś tam wyglądają. Więc możecie sobie pooglądać te jednostki Nurglów. Jeśli chodzi ogólnie o zapowiedź tego, będę wam pokazywał te jednostki mniej więcej ikonkami. Będę też się starał gdzieś nawiązać do tych jednostek. Jeśli chodzi tak naprawdę tutaj o te jednostki, mamy tak naprawdę 5 jednostek. Przeważnie są właśnie zmutowane ogry zarazy, monstrualne ropusze smoki. Tak naprawdę jeśli chodzi o tego bohatera, z tego co też wyczytałem, on będzie posiadał tego smoka. Możemy sobie przejść tutaj na tą stronę, tu mamy też omówione trochę tego bohatera akurat w języku angielskim, ale właśnie jest tak naprawdę wypisane, że to jest jako tank, czyli taki bardzo ogrowy, twardy jakby bohater. Dodatkowo bardzo dużą siłę ma właśnie przy dużym toporze, więc naprawdę jednostka, która będzie miała pewnie bardzo dużo przebicia i będzie mega pałaszowała innych bohaterów, co mi się podoba. Ja osobiście lubię, szczerze bardziej chyba lubię bohaterów, którzy nie są czarodziejami, bo jest większa frajda grając takim, no bo czarodziej będzie miał 2 czy 3 czary, które będziemy używali i tak naprawdę tu się kończy jego robota. Tutaj mamy właśnie zaprezentowanego, że jest na tej ropuszce, czy tam smoku ropuszce. Tu jest coś takiego nowego, że mamy jakby takich chiefmanów, czyli tak jakby dodatkową drużynę takich bohaterów wysoko postawionych, czy tam lordów bym powiedział nawet, których możemy odblokowywać i siać jeszcze większy chaos. Dosyć dużo się u Nurgli zmienia, dlatego zacząłem też o Nurglach. Tutaj właśnie mamy pokazanego tego bohatera, tu mamy właśnie tych Chaos of Lord, czyli po prostu tych bohaterów dodatkowych, których otrzymamy. Tutaj mamy właśnie dodatkowego czarodzieja, bardzo fajne grafiki, osobiście mi się mega podobają. Tutaj już mamy jednostki, które gdzieś tam będą dochodzić do nas, tu mamy Pestigorsy, nie wiem czy dobrze to wymawiam. Jest to taka piechota z tego co widzę, nie wiem co oni tam w ręce mają, powiedzmy, że jakieś tam buławy, pałki, coś takiego. Posiadamy właśnie też ogry zarazy, to jest fajne dosyć jednostki. No to będą na zasadzie takich powiedziałbym ogrów, trollów, no wydaje mi się, że bardziej w takim desen to będzie wyglądało. Mamy właśnie też kawalerię, to jest dosyć spoko, bo oni jakby nie patrzeć nie mieli takiej unikatowej swojej za bardzo kawalerii, no jedynie były te małe ropuchy, ale nie wiem czy można to nazwać akurat osobiście kawalerią. Dosyć Wydaje mi się, że to będą dosyć wysoko postawione jednostki, żeby je zrekrutować. To raczej nie będą jednostki, które będziemy mogli bardzo szybko zrekrutować, ale mogą robić pewnie dosyć ciekawy szum. Też mamy właśnie takie jakby trolle, też mega fajna jednostka. Dodatkowo mamy właśnie te smoki. Te smoki, wydaje mi się, że to będzie jedna z najciekawszych jednostek, które tutaj się zaprezentuje, czego ja jestem mega zadowolony, bo brakowało im po prostu takich jednostek dosyć unikatowych, dodatkowych. No Nurgle jako tako ze wszystkich gdzieś tam frakcji mają trochę najgorzej, jeśli chodzi o te jednostki. Są bardzo takie powtarzalne i wydaje mi się, że tak mało wykorzystywane w niektórych sytuacjach. Też się zmienia ogólnie cała mechanika tego drzewka technologicznego, rekrutacji, jest tego dosyć sporo.
Poruszmy na początek tak jakby drzewko technologiczne. Drzewko technologiczne teraz wygląda na trochę innej zasadzie. Znaczy, przepraszam, to są zarazy. Najpierw zarazy. Jeśli chodzi o zarazy, możemy sobie tutaj przyzoomować, jak to mniej więcej wygląda. Mamy trochę inną tą ścieżkę tej zarazy. Możemy właśnie bardziej łączyć to. Mamy bardziej czytelne te wszystkie bonusy, co jest mega fajne. Możemy też sobie tutaj dokładać, widzę, ilość tur, które to może po prostu utrzymywać, to będziemy pewnie mieli wyższy koszt jakby zarazy, tej infekcji. To jest moim zdaniem bardzo fajna inicjatywa i będzie można naprawdę manewrować tym, bo jeśli chodzi o same te punkty zarazy, no było to trochę niejasne, było to takie średniawe. Osobiście jak grałem nurglami bardzo długo, no to było można się tam gdzieś poknocić, pomotwać po prostu, no to średnio mi się tak osobiście podobało. Na pewno te bonusy były bardzo dobre, jeśli chodzi o rozwój, bo tam był dosyć duży bonus do tego rozwoju. Tutaj też posiadamy jakieś większe zmiany, ale z takich większych zmian, które gdzieś tutaj wprowadzili, to ja już tutaj troszkę omówię. Mamy coś takiego jak objawy zarazy istnieją teraz w sieci, czyli to, co mamy tutaj wcześniej. Lokalizacja symptomów plagi będzie się zmieniać co 3 plagi, ok. Z takich ważniejszych rzeczy tutaj będzie trochę zmian w tych cyklach, co oni tam posiadali. Tak samo w rekrutacji jednostek, co możemy tutaj też oczywiście wyczytać. Tutaj właśnie mamy odnośnie tych cyklów. Jeśli chodzi o właśnie te cykle, bo tutaj mamy coś takiego przetłumaczone, że unikalne cykliczne budynki Nurgla doprowadzały do powstania kilku unikalnych i tematycznych strategii rozgrywki, jeśli chodzi o rekrutację, ale uważaliśmy, że to ma negatywny wpływ na ich ekonomię. Co oni tutaj zmieniają? Budynki wojskowe nadal działają jakby cyklicznie, to się akurat nie zmienia, zostaje to po prostu tak jak było. Budynki są teraz statycznie, podobne jak w innych frakcjach. Ok, czyli to też jest dosyć ciekawe. Wydaje mi się, że to będzie mega fajnie wyglądało. W końcu może więcej ludzi będzie nurglami grało, co osobiście polecam, bo lubię bardzo nurgli. Jeśli chodzi o etap rekrutacji, tutaj się pozmieniało na tej zasadzie, że jeśli mamy na przykład spaczenie z tego, co gdzieś tutaj wyczytałem, wyższe, to mamy tak naprawdę koszt rekrutacji o połowę tańszy, co jest mega fajne, bo rekrutacja jednostek nurgli są cholernie drogie, no są drogie te jednostki, no plus jest taki, że nie musimy czekać tury, ale jeśli sobie porównamy z takimi szkieletami, które też wskrzeszają armię, no oni nie mieli aż tak cholernie, lekko mówiąc, drogiej tej armii jak nurgle, a no trochę to słabe, bo jeśli chodzi o Kugata, który tam walczy z karawaną niebieskich róż, czy jak oni tam się nazywali, no to tutaj mieliśmy trochę problem. Na wysokich poziomach trudności jest to faktycznie troszkę większy problem. I tak samo jeśli chodzi o życie, no standardowo teraz będziemy mieli 30% życia, jak rekrutujemy na Nurgle od razu jednostkę, a jeśli mamy właśnie powyżej, znaczy no mamy 100% tej korupcji, no automatycznie mamy więcej życia, bo mamy aż 60% z automatu i tak samo właśnie tak jak mówiłem o koszcie rekrutacji minus 50. Drzewko technologiczne też było takie trochę zagmatwane, bo jeśli pamiętacie drzewko technologiczne u Nurgla, mieliśmy na zasadzie, że musiał tam odblokowywać 3-4 jakby elementy w drzewku i dopiero mógł przechodzić dalej. To jest też na takiej zasadzie podobne jak było to w Kislewie, jeśli oczywiście gdzieś tam kojarzycie. Teraz to drzewko będzie podzielone z tego, co wyczytałem, na dwa osobne po prostu drzewka. Jedno będzie właśnie do militarnych rzeczy, a drugie, jak tutaj sobie zauważycie, mamy podzielone właśnie militarne, a drugie mamy, już tutaj sobie patrzę, na podstawie ark, obrażeń. Dobra, gdzie my tutaj mamy? Fokus na military, a drugie na kampanię, czyli na jakby bonusy kampanii samej rozgrywki, czyli samej jakby frakcji. To jest dosyć fajne, bo będziemy mogli sobie zweryfikować, czy chcemy iść bardziej właśnie w ekonomię, czy chcemy iść bardziej po prostu jeśli chodzi o jednostki. Ja osobiście przeważnie chodzę w jednostki, ja bardzo słabo zawsze z ekonomią gdzieś tam stoję. Ja jestem po prostu, lekko mówiąc, w gorącej wodzie kąpany. Pchnę po prostu do przodu, rozwalam wszystko, co się gdzieś tam napatoczy i to mi się zawsze podobało, nawet wychodziło, więc naprawdę jest dosyć spoko taki bonus. Jeśli chodzi o zdolności armii, tutaj też są jakieś problemy z tego, co widziałem, co zmieniają. Nurgle zyskują teraz pasywny dochód w postaci punktów zdolności armii. Za każdą wrogą jednostkę na mapie bitwy, na którą aktualnie wpływa negatywny efekt lub debuff, wpisuje się to w styl Nurgle, polegający na rozprzestrzenianiu osłabień efektów kontaktowych.
i czyni je bardziej pożądanymi zarówno w kampanii, jak i w bitwach. Wydaje mi się, że to może też być fajna odmiana, jeśli chodzi o Nurgle. Ja osobiście, jeśli wyjdzie od razu ten update, ten patch, te DLC, kupuję od razu wszystkie, więc będę chciał też nagrać 20 tur na poziomie legendarnym, każdym od razu bohaterem, nie zwlekając po prostu na czas. Możliwe, że nawet wrzucę po prostu po kolei, zobaczymy też, kiedy się to tam ujawni. Będę chciał wtedy zrobić taki dokładniejszy poradnik odnośnie tych 3 nowych bohaterów, bo zapowiadają się mega kozacko. Jestem naprawdę podekscytowany, jeśli chodzi o tego DLC. Mega mnie zaskoczyli pozytywnie. Co tutaj jeszcze mamy? No tutaj jako tako więcej nie mamy. Więc jeśli chodzi o omówienie Nurgli, no na pewno zmienia się drzewko technologiczne, zmienia się w takim podsumowaniu drzewko technologiczne, zmieniają się tak naprawdę zarazy, są troszkę na innej zasadzie, zmienia się rekrutacja, co jest bardzo ważne, musimy zwracać uwagę właśnie na to, że 30% życia mamy na zerowym jakby spaczeniu Nurgla, a 60% życia plus minus 50% rekrutacji, znaczy kwoty rekrutacji, jeśli mamy 100% spaczenia, o co nie trudno, bo mamy bardzo dużo bonusów do zrobienia szybkiego spaczenia. Jeśli chodzi o jednostki, to tutaj widzieliście je po bokach, no i oczywiście też pokazywałem wam na tych większych obrazkach. Fajnie, że dochodzi ogólnie do każdego nowego tutaj właśnie lorda, dochodzą też nowi bohaterowie, no jest tego dosyć sporo, ja się z tego osobiście cieszę. Możemy przejść tutaj sobie do kolejnego bohatera, którym jest tak naprawdę Elsept von Draken, nie wiem czy dobrze ją wymawiam. Jest to bohaterka akurat do Imperium, która oczywiście będzie, wydaje mi się, że czarodziejką, bo mamy właśnie korzystać z magii i mądrości dzięki zestawowi nowych lordów również, ale ona mi tak bardzo zalatuje jakąś właśnie czarodziejką, więc dosyć fajnie, że akurat będzie czarodziejka do Imperium. A jakby nie patrzeć, mamy w większości tam powiedzmy wojowników, nie licząc gdzieś tam Baltazara. Ciekawi mnie jedynie, gdzie oni dokładnie faktycznie będą zaczynać, bo to jest bardzo ważne moim zdaniem. I jaką armię oni też będą mieli początkową. Tutaj również, jak sobie zobaczycie po prawej stronie, pokazuję wam jednostki, które podobno mają tak wyglądać. Nie wiem, to pewnie się troszkę jeszcze będzie zmieniać, ale te jednostki też dosyć ciekawie wyglądają z wielu tak naprawdę przyczyn. Tutaj też otrzymujemy oczywiście właśnie nowych bohaterów, właśnie Theodore Bruckner, Ogar Sprawiedliwości, wytrwały wojownik, dołącza do sił jako legendarny bohater. No bardzo teraz się skupili mega na tych bohaterach legendarnych. Trochę mnie to martwi, bo może to zepsuć balans gry, ale zobaczymy, jak to faktycznie gdzieś tam się będzie układało. Tutaj akurat nie mam takiej większej notatki, jeśli chodzi o to, co mieliśmy na przykład na Nurglach. No tutaj się troszkę to pozmieniało. Elizabeth Fordraken przemierza przez tworza na grzbiecie właśnie karminowego smoka. Na początku, jak ją zobaczyłem na zwiastunie, myślałem, że to jest akurat do szkieletów babka. No jakoś mi się tak skojarzyło z Izabel i myślałem, że faktycznie to będzie właśnie babka do tego. No bo jeśli chodzi o wampirów, wampirzy hrabowie, czy hrabiowie wampirzy, jak tam zwał, tak zwał, no to oni właśnie przeważnie na takich smokach gdzieś tam sobie jeździli, latali i inne takie rzeczy. Tutaj otrzymujemy też właśnie jakieś bonusy typu przenieść się momentalnie między sojuszniczymi osadami, korzystając z ogrodów Morra. No ciekawe te teleportacje mogą być. Pytanie, czy będą faktycznie drogie, czasochłonne, jeśli chodzi o jakieś tury. No ale wygląda to bardzo ciekawie. Tak jakby trochę taka leśne elfy, taka jakby trochę od nich mechanika zaciągnięta. Zobaczymy, gdzie te ogrody faktycznie się będą znajdować. To wydaje mi się, że to będzie pierwszy chyba bohater, którym zagram, jeśli od razu wyjdzie. Choć ten Nurgl mnie trochę korci. Jeśli chodzi jeszcze o to, właśnie mamy tutaj 5 nowych jednostek, 3 sławne regimenty. To z tego, co zauważyłem, do każdej jakby do każdego nowego lorda będzie coś takiego dodane. Trochę się martwię o te jednostki, czy one gdzieś ich tam nie przesadzą, bo jeśli chodzi o jakieś jednostki, które gdzieś tam przesadzili, wydaje mi się, że Krasnoludy Chaosu są za mocne, no i jakoś tak nie poczułem żadnych nerfów na nich, więc trochę mnie to martwi, że dojdzie tak naprawdę 15 nowych jednostek, po 3, znaczy po 5 tak naprawdę na każdą frakcję, no może to trochę zamieszać. Jeśli chodzi tutaj o jakieś dodatkowe, magia mistrzyni jest zdeterminowana, aby bronić Imperium możliwymi sposobami, sojusz zawarty z Nuln, możliwe jest wspieranie sił imperialnych, ok.
Szkoła artyleryjska pomaga zmaksymalizować, no bo tutaj też otrzymujemy, jakby nie patrzeć, jakąś artylerię, no co jest dosyć fajne. Szkoda, że nurgle, z tego co chyba pamiętam, nie dostają za bardzo artylerii. To by było bardzo ciekawe, jakby nurgle posiadali jakąś artylerię mocniejszą. A jeśli są o te jednostki, to tutaj widzicie właśnie po prawej stronie te jednostki. No nie powiem dużo o tych jednostkach, bo gdzieś tam statystyk nie znam, no jeszcze tutaj nie mamy za bardzo większych informacji. Jak oczywiście będą jakieś informacje, to zrobię pewnie dodatkowy jakiś filmik, żeby omówić te nowe jednostki, nowych lordów, co tutaj się wszystko pojawi. Kolejnym, ostatnim lordem, jakby taką frakcją, która gdzieś tam nam dochodzi, to jest Malakai. Nie wiem, czy dobrze. Malakai, chyba się mówi Makajson, niech będzie. Makajson złożył przysięgę zabójcy. No jest to taki jakiś krasnoludek. Widzę, że tutaj dochodzi machina latająca. Coś tam piorunów pamiętam było. Więc też fajnie, że znowu będziemy mieć jakąś machinę latającą u krasnoludów, bo to jest bohater krasnoludów. Wydaje mi się, że on będzie blisko zaczynał tego króla krasnoludów, ale nie wiem, gdzie by go tam mogli wcisnąć. Czy oni go wcisną koło Sylwanii, czy go wcisną po prostu w ogóle gdzieś indziej w te góry, może w stronę orków, morsów, nie wiem. Ciężko mi gdzieś to określić, gdzie faktycznie go wrzucą. Malakai, szukaj chwały, łupów, ok, śmierci w boju, jak typowe krasnoludy. Zapewniaj swoim jednostkom wsparcie z powietrza, służącemu zarówno mobilny warsztat, jak i konter transportowy. 5 dodatkowych jednostek, Garagim żelazna 5, żałobnik. No tutaj otrzymujemy właśnie kolejnych właśnie legendarnych bohaterów. To krasnoludy, jeśli przeważnie mają bohaterów, mają mega potężnych, a legendarnych to już nawet nie będę gdzieś tam się wypowiadał, że to pewnie będzie mega potężny bohater. Będzie to pewnie twardy jak, lekko mówiąc, cholera. Tutaj widzicie też te jednostki, które mamy tutaj po boku. Jeśli chodzi o te jednostki, statystyk na razie nic nie znamy. Jak chodzi o krasnoludów, to czuję, że będą mega mocne. Krasnoludy jakoś zawsze mają mocne te jednostki, nie mają oni słabych jednostek. Przeważnie są krasnoludzkie jednostki, to są średnie, bardzo mocne, no mocne. Tak to się gdzieś tam układa. Wydaje mi się, że ten materiał Wam się będzie podobał. Robię pierwszy raz takie jakieś, powiedzmy, zapowiedzi DLC, jakieś tam podsumowania takiego DLC. Moim zdaniem wygląda bardzo ciekawie, bardzo dobrze się zapowiada, cenowo nie jest źle, bo chyba wychodzi, powiedzmy, gdzieś w zaokrągleniu 100 za 3 DLC-ki, czyli mamy tak naprawdę 3 grywalnych nowych lordów do zagrania. Otrzymujemy bardzo dużo jednostek, otrzymujemy bardzo dużo zmian, jeśli chodzi o samego Nurgla. No i moim zdaniem to będzie mega zachęta, jeśli ktoś nie grał Nurglami albo sobie nie radził, to wydaje mi się, że będzie troszkę prościej teraz nimi zagrać. Chociażby za to, że mamy 30% od razu jakby już jednostek, potem mamy 60% i rekrutujemy tak naprawdę w takich miejscach, gdzie możemy zrekrutować z pełnym, znaczy 60% życia. To jest duży plus. Jeszcze same te jednostki, które gdzieś tam oni otrzymują, mogą mega wesprzeć Nurglów. Ciekawe, czy nie będzie trochę zmiany też w Kugatu, czy on dostanie na przykład jakąś tam nową jednostkę też na start. Tego gdzieś tam nie wyczytałem, nie znalazłem. Fajnie by było, bo jeśli chodzi o niego, on ma dosyć taką śmieciową armię na początku. No i co, moi drodzy, dajcie znać, co o tym myślicie. Jeśli macie jakieś informacje dodatkowe, napiszcie pod filmem, każdemu się to, wydaje mi się, przyda. No i co? Zapraszam do kolejnych moich filmów. Będziemy tutaj trzymać rękę na pulsie, żeby jak najszybciej kupić DLC i nagrać z tego materiał. I tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!